Powiem wam, że to jest tak ogromne. No. Mega. Im jesteśmy bliżej, tym robi większe wrażenie. 27 milionów dolarów kosztował ten pomnik. W biednej Afryce. Dobra, idziemy łapać łódkę, takie taksi i ruszamy. A to nie jest hotel, to jest dom czyjś? Dom. Powiem, To jest czyjś dom. Prawdziwa. Ty, ale naprawdę, Tak, prawdziwa. Ty, ale jaja. Prawdziwa. Prawdziwa, to ja sobie żartowałem. Więc rybki prosto z morza wyglądają następująco. Siemanko, pozdrawiam w kolejnym odcinku z Senegalu, z bardzo ciekawego kraju. Jestem dokładnie w Dakarze, czyli w stolicy. I dlaczego mam drugą koszulkę? Dlatego, że wszystko mam w praniu i właśnie idę je odebrać. Rano byłem zanieść, teraz muszę je wziąć, mam nadzieję, że już będzie gotowe. A następnie ruszam do Gamu i płyniemy na wyspę Gorée, czyli wyspę, która jest znana z tego, że miliony niewolników, po prostu setki statków pakowały ludzi, którzy zostali złapani w Afryce i płynęli w jedną stronę. Już nigdy więcej nie zobaczyli Afryki. Bardzo smutna historia, ale to trochę więcej dowiecie się później. Z dobrych informacji jest to, że właśnie skończyłem aplikować o moją wizę do Tajlandii na 5 lat. Wizę DTV. Wprowadzili taką nową możliwość, można to zrobić i wychodzi bardzo tanio przede wszystkim. Dużo taniej niż na przykład wiza studencka albo wiza pracownicza, które były do tej pory tylko możliwe. Ale trzeba być abonomadem, czyli na przykład influencerem, albo trzeba się zapisać do szkółki Muay Thai, albo coś jeszcze. Ale są agencje też, które to pomagają załatwić też. Całkiem fajna opcja. Jak gdzieś planuję na dłużej do Tajlandii wyjechać, to bardzo fajna opcja. Paru moich znajomych już dostało te wizy, także przyznają je. Także myślę, że warto. Dlatego mam nadzieję, że ja też dostanę. Kosztowało to 1575 zł, jeśli się samemu załatwia. Jeśli się załatwia przez agencję, to jest podwójna cena oczywiście, ale i tak dalej się opłaca. Powiem wam, że naprawdę jestem zaskoczony, jakie te samochody już widziałem w tym Dakarze. Dobra, zmiana planów. Ze względu na to, że pogoda jest trochę słaba, nie płyniemy na tę górę, tylko dzisiaj po prostu pozwiedzamy miasto. To, co mieliśmy robić jutro, robimy dzisiaj, a dzisiaj zamieniamy na jutro albo na czwartek. O, patrzcie, piękne auto, kolejne. Ostatnie 3 dni tej podróży. Ale to zleciało, szok po prostu. Znaczy dla mnie pobyt w Polsce, tam jeszcze będzie Londyn i tak dalej, to dla mnie tak jakby do tej podróży też się będzie to wliczało, bo oczywiście kończę zupełnie jak dopiero wrócę na Phuket. O, G-klasa. Moje auto marzenie. Kiedyś muszę je mieć. Ale na razie mnie nie stać. Na razie jeszcze są za drogie. Ale kiedyś będą tańsze. Ekipa w komplecie. Tak jest. Są. I lecimy. Tak. Dzisiaj pierwszy punkt wycieczki to pomnik odrodzenia. Najwyższy pomnik w Afryce, ale no. Więcej szczegółów opowiemy wam na miejscu, bo to... Tak, będziemy pokazywać. Tak będzie najlepiej. Zawsze, dokładnie tak. Ruszamy. Dobra, trochę bardziej poznacie Gamu, ze względu na to, że jest moim gościem, moim bardzo dobrym kolegą. I dobra, opowiedz Gamu w ogóle, co ty w Polsce robisz? Więc tak, co ja robię w Polsce, co robię w Senegalu. Ja urodziłem się w Polsce, mój tata jest Senegalczykiem, a moja mama jest Polką. No i mój tata przyjechał do Polski na studia, klasyczna historia, poznał moją mamę. Przyjechał w czasach głębokiej komuny, bo 43 lata temu. Dla mnie to jest niesamowite w ogóle. Że... 43 lata temu studiował geologię na AGH i wyobraźcie sobie, dla tych, co wiedzą więcej. Bo ci, co przeżyli może komunę. Albo ci, co przeżyli komunę. No. W czasach studiów w Krakowie mieszkał na Nowej Hucie. To był doskonały pomysł władz polskich uczelni, żeby studentów z Afryki w czasach głębokiej komuny
usadzić w Nowej Hucie. Ty dobrze, że przeżył tak w Więc ogóle. wielu nie dało rady. Tu się śmiejemy, No. ale wielu studentów po prostu nie dało rady, no bo w Polsce wtedy panowała, nie chcę mówić taki, że stricte rasizm, bo my byliśmy tak homogenicznie rasowo i nie mieliśmy No. pojęcia o innych ludziach, że to była po prostu ignorancja, ale taka wiecie, no jawna ignorancja. No. Sytuacje, z którymi spotykał się mój ojciec są takie, że po Nie, prostu... bym normalnie nazywał rzeczy po imieniu, no był Nie, rasizm i tyle. No. taki hardkorowy, wiecie, naprawdę. Znaczy ja nie mówię, że każdy człowiek był rasistą, ale Nie, wielu nie. po prostu było. No jak ktoś idzie i ubliża, że idzie mu, że Tak, tak, jest tak. I wiecie, no ale umówmy się, no w tamtych czasach to nie było, to było bardziej niespotykane chyba. Zupełnie, To było coś naprawdę. wyjątkowego, bo teraz to są normalne rzeczy, że ludzie z zagranicy żyją w Polsce, z każdego kontynentu, Tak, tak. ale wtedy to nie mi... Teraz jesteśmy z tym No. oswojeni i opatrzeni, ale no Zdecydowanie. historii, ale wiecie, to było nawet na poziomie takim uniwersyteckim. No, przytoczę Wam szybką jedną historię. Na te stypendium, na które dostał się mój tata, to dostawało się naprawdę 100 najlepszych uczniów z całego Senegalu. Więc to byli naprawdę goście, którzy po prostu mieli łeb, goście i dziewczyny. I była sytuacja, w której mój tata na przykład zdał bardzo trudny egzamin z matematyki i pan profesor, nie zdało go bodajże 90% osób z grupy i pan profesor oburzony mówi, że no jak polscy studenci z Europy, nawet murzyn z Afryki potrafi zdać taki egzamin, a was to przerasta. I wiecie, jeżeli takie rzeczy No. jakby wychodziły z ust ludzi, którzy byli inteligencją w tym kraju, no to Tak. też nie można było często winić tych ludzi, którzy No po reszty, prostu... no tak, no. No, to była ciężka przeprawa, generalnie. No i tak, co do samego Senegalu, co do też Polski, no mój tata założył rodzinę. Jestem tu ja, jest mój brat z nami, tak. który jest za nami. Jest W Poznaniu też... się wychowaliście, cały czas Tak, mieszkaliście, od tak. zawsze mieszkaliście w Poznaniu, Od tak? zawsze mieszkaliśmy w Poznaniu. My się wychowaliśmy w Poznaniu, bo tata studiował Kraków, Łódź, Berlin, a my jesteśmy od początku w Poznaniu. No a do Senegalu jeździmy, wiadomo, bo to jest nasza druga ojczyzna. Tak. Tutaj też... A powiedziałbyś, czy ty byłeś narażony też na taki, można powiedzieć, rasizm w Polsce, przez to, że byłeś ciemnoskóry w tamtych No. latach, w szkole albo gdzieś? No ja myślę, że my troszkę przeżyliśmy jakichś różnych No bo sytuacji. właśnie mi opowiadałeś poza tym, no ale chciałem, żeby Tak. ludzie usłyszeli, bo ja wiem, że teraz dużo osób twierdzi, że w Polsce nie ma takiego czegoś, bo na pewno może już teraz nie ma, ale Powiem kiedyś... Wam tak, pewno ja byłeś zacząłem narażony. trenować MMA nie z jakiejś zajawki, tylko dlatego, że raz biłem się na mieście i dostałem lanie, bo nie miałem zapasów ani parteru. No. Kolejnego dnia wpisałem szkoła MMA Poznań i tak trafiłem do Ankosu i spędziłem tam 12 lat. Bardzo dużo sytuacji miałem na mieście takich. Ja jestem raczej, kto mnie zna, to wie, że nie zaczepiam ludzi, jestem pogodnym gościem, No, to bardzo. ale naprawdę i po prostu no nie dam sobie też w kaszę dmuchać i takich sytuacji przykrych od dzieciaka do dorosłego było wiele, ale ja zawsze miałem wsparcie moich rodziców po prostu, bo mój tata też przeżył wiele sytuacji takich. Ja pierwszy raz widziałem bijących się ludzi, to widziałem jak szedłem z mamą, byłem w Poznaniu i z moim tatą przy Pałacu Kultury i jeszcze w tamtych czasach zaatakowali nas skinheadzi i widziałem jakby solówkę mojego taty w ogóle przy mojej mamie i ja wtedy byłem dzieciakiem, więc niewiele mogłem zrobić, ale... No bo właśnie to były czasy skinheadów wtedy Jeszcze też, no. tak. To już teraz już nie ma skinheadów Nie, w Polsce. teraz to nie, ale wtedy kiedyś to stary. tak, no. No skinheadzi byli rasistami, to nie No, ma co gadać. Z To byli mocni założenia, rasiści. nie? Z założenia. Właśnie. No, No. więc no, wiązało się... A, nie, my tu nie wiedziemy. A to jest chyba typowo myjnia. To jest chyba myjka, tak, No. wycofamy. Skręć w prawo. Więc no było dużo przygód. Czekaj, ja to Zatrzymaj właśnie, wyłączę no. to, żeby nie tam... Było dużo przygód i też w nastoletnim życiu, później też, wiesz... Ale teraz się chyba już z tym nie spotykasz, nie? Teraz ja już też jestem ponad to w ogóle, powiem No. Ci. Kiedyś po prostu jak byłem małolatem i ktoś mnie wyzywał, to mnie to bolało. Teraz to po prostu wiem, że to jest o nim, mogę się do niego uśmiechnąć, No wiem, że jest tak, ignorantem. to jest jego słabość, nie twoja. Jego, totalnie, ale też właśnie to, co mówisz. Ja też trochę żyję w bańce, no bo mieszkam w Warszawie, nie? No. Więc jakby w takim mieście jak Warszawa, to rzadziej Cię to spotyka. Z kolei jak jadę na jakieś na przykład wsi, to widzę też często zainteresowanie ludzi, ale to nie jest takie negatywne zainteresowanie. Ludzie teraz naprawdę stali się bardziej światowi, bardziej pogodni, No tak. więc, ale powiem Wam, że mnie to na pewno umocniło, bo to była niezła szkoła życia. Nie chcę oczywiście mówić, że Polska jest taka, siaka i owaka, No. bo to jest mój kraj, ja kocham ten kraj, ja się tam tak, wychowałem ty jesteś i Polakiem, jestem no. Polakiem, wbrew opinii wielu ludzi,
Wiele razy ludzie mnie wysyłali, wiesz, No ale do bez siebie, sensu, do ty się domu. urodziłeś w Polsce Tak. i tak dalej, to twój dom to jest Polska, no. Wiele ludzi wysyłało mnie do domu, mówię, gdzie? Do Poznania, na Grunwald, czy gdzie mam jechać, chłopie? No to, Wiesz, bez sensu. kwestionowali moją polskość i tak Tak. dalej, to mówię, zróbmy sobie tutaj quiz historyczny, chłopie, to cię zaginam w pierwszych Ale trzech wiesz, że pytaniach. co innego, jakby oni mogli, wiesz, że ty dostałeś paszport, przyjechałeś i tak dalej, ale przecież ty się urodziłeś w Polsce, ty masz mamę Polkę, wszystko, bez sensu, jak nie wiem. Chodziłem do wszystko, No wszystko z Polską polskie. związane. Tak, No, więc ale to, tak jest. ale nie, to jest naprawdę, dużo mi to dało, tak naprawdę nauczyło życia i... Dobra, a teraz jeszcze szybko, bo już musimy spadać. Tak. Ty co robisz w Polsce? Co robię w Polsce? Ja jestem aktorem. Z zawodu jestem aktorem. Gram też w teatrach w Krakowie, w Warszawie, w Poznaniu. No i... A w jakich sztukach cię ludzie mogli zobaczyć w teatrze na przykład? W Teatrze Polskim w Hamlecie, a w Teatrze Kwadrat w sztuce Za jakie grzechy. Grałem też przez pół roku w Pierwszej Miłości. Może są tu jacyś widzowie Pierwszej Miłości. Ja to kiedyś napiszcie w oglądałem cały komentarzu. czas, ale to dawno temu, ale Tak, oglądałem. lekarz przyznam. doktor Samuel to ja. Tak, Wyjechałem do Stanów. Już zakończyła się nasza przygoda z Pierwszą Miłością, ale kto wie. tak. No Pierwsza i tak. miłość we Wrocławiu typu kręcili, Tak, tak? jeździłem pół Musiałeś roku do dojeżdżać. Wrocławia, Okej. tak, plany zdjęciowe Wrocław, fajna przygoda. Ale w sumie z Poznania tak naprawdę do Wrocławia to Ja tak... z Warszawy, w sensie ja A, w Warszawie przyjeżdżałeś. mieszkam, nie? Więc Okej, dobra, bo gorąco. teraz gorąco się robi, więc tak to było. Ale no nic, jestem na początku tej aktorskiej drogi, fajne rzeczy przede mną, wierzę, więc mam nadzieję, że widzimy się na ekranie. Samych sukcesów. A jeśli ktoś chciałby śledzić Gamu, to zapraszam oczywiście, na dole w komentarzu znajdziecie jego Instagrama. Śmieszna historia, która połączyła i Gamu, jest taka, że my mieliśmy kiedyś walczyć ze sobą. Mieliśmy się bić na Fame MMA, ale się tak zakumplowaliśmy, że powiedzieliśmy, że się nie będziemy razem bić. No i wtedy praktycznie rozpadła się jego kariera Fame MMA i moja też. I tak się to skończyło i ja się bardzo z tego cieszę, że to się skończyło. Bo... Hello. Ale to były też takie czasy, gdzie to się zaczynało, nie było tam z kim walczyć i tak dalej. Oni po prostu były 3 osoby w naszej kategorii, no i cieszyliśmy się między sobą, nie? To było bez sensu, no ale no było jak było. Dobra, idziemy zobaczyć ten pomnik. Ten pomnik ma coś ponad 50 metrów. Ile? Ma 50 metrów? Czy 49 metrów. 49 metrów, tak. Jest najwyższym w Afryce i to jest pomnik odrodzenia i czego? Tak, to renesans, czyli odrodzenia w wolnym tłumaczeniu. Ale to chodzi o to, że odrodzenia Afryki po kolonializmie. Kolonializmie, To jest dokładnie po prostu symbol odrodzenia, symbol wolnej Afryki, symbol nadchodzącej, lepszej przyszłości. A dobra, zadam Ci teraz podchwytliwe pytanie. Tak. Ja mam na to swoje zdanie. No. Czy myślisz, że Afryka jest wolna? To nie. No nie jest, no właśnie. Nie. Ja to samo chciałem powiedzieć. Afryka nie jest Bo to jest wolna. pomnik wolności, ale Afryka nie jest wcale Afryka- wolna, ponieważ Afrykę cały czas kolonizatorzy wykorzystują. To cały się nazywa czas. neokolonializm, to jest po prostu kolonializm w białych rękawiczkach. No, Afryka ma za dużo zasobów, za dużo dóbr. Afryka napędza pół świata tak naprawdę, No. zasoby afrykańskie. Macie telefony komórkowe, nagrywamy tym iPhone'em, tym telefonem nagrywamy, dlatego że w wielu afrykańskich krajach wydobywają potrzebne do tego zasoby. I to Półprodukty wysyłają później na przykład na Tajwan, gdzie Tak. produkują resztę. I Afryka jest genezą wielu rzeczy, które po prostu z których świat korzysta. No, nie, pod względem złóż naturalnych, w ogóle kamieni i wszystkiego, Nie to ma drugiego Afryka jest takiego najbardziej kontynentu. bogatym kontynentem przecież. Tak, to się zgadza. No. No więc wiecie, ten pomnik on jest symboliczny, ale Wow, ale jest ogromny. jest ogromny. Czekajcie. Patrzcie, jaki to jest kolos wielki. 27 milionów $, kosztował ten pomnik. W biednej Afryce. W Wiednej i w Afryce borykającej się z wieloma problemami finansowymi. Kością niezgody było to, że on został zaprojektowany przez bodajże Koreańczyka. O. Zbudowany już przez Senegalczyków, ale zaprojektowany przez koreańską ekipę. Nie powiem Wam dokładnie, w każdym razie ludzi pochodzących z Korei. Nie, ale niesamowicie wygląda, jestem w szoku. No nie wyobrażałem sobie, że aż tak ogromne to jest. Tak, wykonany jest z brązu, można do niego wejść, można wejść do czapki tego No tutaj widać, okienko jest, Tak. no tak. mężczyzny. No i co? Mężczyzna symbolizuje siłę. Na ramieniu ma dziecko, które wskazuje Ocean Atlantycki, czyli jest jakby symbolizuje wolność, oraz kobietę, która jest wsparciem dla tego mężczyzny.
No i taki symbol po prostu rodziny, rozwoju, wolności. Ale powiem Ci szczerze, tak, no jeżeli ta kobieta była ubrana, jeszcze by miała chustę na głowie i tak dalej, to już by tak nie wyglądało imponująco, Nie byłoby szczerze mówiąc. tak. Chodzi o to, że wiesz, odsłonięte mocno udo, No tak, no widać. jedna pierś jest zupełnie odsłonięta. Tak. Zauważycie to właśnie na tym, jedna jest zakryta, druga jest odsłonięta. Dość kontrowersyjne jak na tą część świata. Powiem Wam, że to jest tak ogromne. Mega, im jesteśmy bliżej, Nie, tym robi większe wrażenie. O, uwaga. No jak zwykle. Właśnie rozmawiamy o baobabie, który jest symbolem Senegalu. Baobab i lew, tak? Baobab i lew. To jest lew z herbu Senegalu tutaj. Tak, o tu. nie widać. To jest tak. on. I po drugiej stronie jest też baobab. I baobab w Senegalu jest nazywany drzewem życia z uwagi na roślinę baobabu, która jest już zaliczona jako superfood. W Polsce jest jeszcze mało popularna, ale spokojnie. Ja się tym zajmę, żebyście ją poznali w niedługim czasie. I tak, baobab naprawdę ma szereg właściwości. Nie będę Wam wszystkich wymieniał, ale z takich powiem, nie wiem, ma więcej potasu niż banan 7 razy, witaminy C niż pomarańcze, cytryny i naprawdę jest bardzo świetnym antyoksydantem. Ale historia baobabów to nie tylko zdrowie w Senegalu. W baobab ma to do siebie, że kiedy osiągnie jakiś taki wiek, to otwiera się. Otwiera się w środku i można do niego po prostu wejść. Jest w nim pusta przestrzeń. Tak w tym, w pustyni w Puszczy, co mieszkali w Baobabie. Dokładnie tak. I tu akurat nie jest to przekłamane. I ciekawa historia dotyczy właśnie Serer, o których wspominaliśmy przy odcinku z zapaśnikami. To są ci najbardziej tacy mistyczni i najbardziej uduchowiona i mistyczna grupa etniczna w Senegalu. Oni, wśród nich byli grioci, czyli tacy uliczni, w cudzysłowie, grajkowie. To byli ludzie, którzy nie imali się pracą w polu. I dlatego, przez to, że nie imali się pracą w polu, wychodzono z założenia, że nie mogą być pochowani w ziemi, bo przyniosą nieurodzaj. Dlatego też sererów, griotów wieszało się ich w baobabach, żeby nie przynieśli jakby tego żeby nieurodzaju. nie dotykali ziemi żeby w ogóle. nie dotykali ziemi. Okej, to kolejny mistyczna Tak. I faktycznie... Czyli w tym kraju jednak wszystko się wokół tego kręci. Mistycyzmu. Wszystko Totalnie. kręci się wokół mistycyzmu. I zostało to zniesione dopiero przez prezydenta bodajże Leopolda Sedara Senghora. Jeżeli będzie inaczej, to Piotrek wpisze. I zakazano tej praktyki, bo po prostu była ona jakąś formą dyskryminacji, wiecie, tej grupy społecznej. To wywołało też bunt wśród sererów, bo kiedy zaczęto ich chować, no to ludzie zaczęli mówić, że ziemia nagle była mniej płodna. No ale wiadomo, z postępem czasu i w ogóle takimi też międzynarodowymi naciskami, wiecie jak to jest, to zaniechano tej praktyki. Będziemy mieli okazję gdzieś spróbować baobabu? Tak. Super, to spróbujemy, bo ja ostatnio widziałem owoce, a właśnie nawet nie wiedziałem, że je się je i muszę spróbować. Napijemy się buju, czyli to jest napój z baobabu, to jest napój, te chłopaki, których widzieliście wczoraj. Tutaj generalnie zapaśnicy, tak. Środki dopingujące, no naprawdę w porównaniu do innych części świata nie występują. Ci sportowcy naprawdę... Jestem zaskoczony, bo wyglądali jak mocne konie nabite. Wyglądali jak konie, ale powiem Wam, że Afryka ma tyle dobrodziejstwa, jeżeli chodzi o właśnie takie jedzenie, że na tym naprawdę można dużo zrobić i jak się odpowiednio odżywiasz, masz masę różnych kasz, właśnie owoców i wiele różnych innych rzeczy, które mogą tutaj... Baobab, taka naturalna metka. No tak, nie? Meta na drzewa. Baobab jest naturalną metką. No. Dobre. Fajne. A jeszcze od razu, jak zaczęliśmy mówić o prezydencie. Co ciekawe, w każdym kraju w Afryce, praktycznie, w każdym, tylko w tym nie doszło do obalenia prezydenta i żadnego puczu, nie ani było niczego. wojny domowej, jakby tylko Senegal się od tego uchronił, tak? Tak, tylko Senegal. My jesteśmy jakby, Senegalczycy mówi się, że to jest teranga, że jesteśmy jakby krajem też jedności i braterstwa i naprawdę tutaj wszystkie sytuacje rozwiązuje się dialogiem. Ja właśnie wczoraj też moi kumple, jak byli tutaj ostatnio u mnie, to mówili, wiesz, jest często wyobrażenie o tej Afryce, że jest intensywnie, że ludzie mogą być tacy nieprzychylni. A przyjeżdżając do Senegalu,
każdy mówi, że czuje się naprawdę swobodnie. Tak, ale nie? tutaj ja też, bardzo, a byłem w wielu krajach Afryce takich, że no, znaczy ja to ogólnie się czuję swobodnie, Tak, no bo ale, ja już się nauczyłem tej ale Afryki. na luzie z Alą byś tu przyjechał i No tak, tu puścił bez problemu, ją, no wiesz. jasne, że tak. Moja mama totalnie. chodzi sobie plażować sama po prostu, jest 60-letnią blondynką z Polski No. i nie ma naprawdę totalnie problemu. spoko, no. I właśnie wczoraj Wam też o tym źle powiedziałem, bo to, co wyczytałem w internecie, to było, że tu żyje 14 milionów ludzi, a podobno 18 już żyje, 18. Według tam statystyk z 2024 roku, wiecie, są te oficjalne i mniej oficjalne, te mniej oficjalne pewnie nie biorą Właśnie. pod uwagę Właśnie. Gwinejczyków, którzy tutaj Który jest są. 2 miliony chyba, tak mówiłeś. 2,5, bo 2,5 ciężko, miliona, no. ciężko oszacować, nie? No tak jest. Ale tak jest. To ciekawe. No i ogólnie powierzchniowo Senegal to jest takie 3/4 Polski? Chyba tak, Coś tak, takiego, wiecie, tak, też? coś takiego. Nie powiem Wam dokładnie, ale Ja jesteśmy... Dobrze się przygotowywałem do No. tego, także próbuję go Czyli gamu nie łapać. zagiął mnie. Nie, no wiem, że jest mniejsze niż Polska, nie wiedziałem na ile, Tak. ale tak. Jest, no i Senegal też jest mocno zurbanizowany, bo duża część jednak no, mieszka w Dakarze głównie No. z uwagi na możliwości, nie? Zdecydowanie. Dobra, idziemy dalej. Lecimy dalej. Tutaj teraz jesteśmy w muzeum i różne postacie z różnych krajów Afryki. A tutaj symbolizujący to są niewolnicy, a tam jest osoba, która symbolizuje kolaboranta, czyli to był ten człowiek, który pracował dla kolonizatorów. Okej. I ta jakby jego pozycja pokazuje stosunek, jaki wiesz, miał do swoich, czyli tą stosunek tej zdrady swoich po prostu. Często się mówiło, że ci ludzie właśnie, ci kolaboranci byli jeszcze większymi niedobrymi ludźmi niż sami kolonizatorzy. Okay. A tu zapaśnicy Serer. Tak, właśnie to zrozumiałem. Tak wygląda wnętrze głowy mężczyzny. Gdy Pusto. ktoś się zastanawiał. Nic nie ma! Taki widoczek tutaj. W ogóle przed chwilą wsiadamy do windy i był pan od tego, który naciska przyciski. I ja wcisnąłem za niego. Jo, jakbyście widzieli jego twarz. No chłop się Fuf, delikatnie zdenerwował. delikatnie. Naprawdę, no. No słuchajcie, bał się, że inni się domyślą, że można że samemu można. i straci robotę, więc... No nie ma lekko, no. Rozumiem jego oburzenie, ale serio, no ognie mu takie przeleciały przez oczy, No, że mówię, o, zaraz będzie awantura. ciasna winda, 4 chłopa. No nie miał szans, ale i tak głupio byłoby. No tak, no. Wiecie, no. Jesteśmy Dobra, w gościach. gdzie teraz jedziemy? Teraz jedziemy na wyspę Ngor, jedziemy sobie coś zjeść. To jest taka malownicza wyspa rybacka. Płynie się na nią 5 minut od wybrzeża Dakaru, czyli no, kawałeczek. Chwila, moment. A tutaj zbliżamy się do dzielnicy Almadi. To jest taka część imprezowa Dakaru, gdzie znajduje się dużo klubów. Jest też kilka beach clubów. I tutaj się toczy nocne życie. Są też hotele i właśnie wyspa Ngor, na którą zmierzamy. I generalnie Almadi zamieszkane jest przez grupę etniczną Lebu. To są w dużym skrócie zbuntowani Wolofowie, którzy zajmują się głównie rybołówstwem. Czyli tu, gdzie wy byście nie mogli mieszkać, tak? Tak, tak. My jako Wolofowie nie kupimy tu nieruchomości. No właśnie, żebyście wiedzieli, bo to nie... To, że są podziały, to jest jedna sprawa, ale druga, te podziały są bardzo mocno tak... One mają realny wpływ na życie. Wpływ, właśnie, no, że nie mogą się mieszać po prostu ze sobą te grupy etniczne, dokładnie. I wiadomo, że Dakar, no to jak na całym świecie, to się rozmywa generalnie w większych miastach, ale jednak mimo wszystko Senegalczycy się tego trzymają. To jest ciekawe też. Dobra, idziemy teraz zjeść. A powiedz jeszcze, co jest lokalną kuchnią Senegalu? Lokalna I kuchnia Senegalu. co jutro nie jutro, pojutrze. Co zjemy pojutrze u Ciebie w domu? Pojutrze zjemy mafę, to jest narodowa potrawa Senegalu i to jest taki sos na bazie masła orzechowego i to jest to potrawa z ryżem, z mięsem, z reguły z wołowiną, ale też generalnie je się dużo warzyw,
dużo ryb, owoców morza, sosów też na bazie cebuli, a główne węgle pochodzą właśnie z ryżu. Tak, A my tutaj idziemy do bardzo dobrej knajpy, do której właśnie doszliśmy i zjemy sobie jakąś pyszną rybkę i lecimy na wyspę Ngor. Tak, a skąd masło orzechowe i tak dalej, żebyście wiedzieli, że właśnie tutaj Senegal jest chyba czwarty na świecie. Magnifique. Yangi ci jam. Après, on va manger maintenant. Czwarty na świecie z importerów. Nie, jak to jest? Producentów? Najwięcej produkuje się tu orzeszków ziemnych? Orzeszków ziemnych, tak. I też na eksport. No, czwarty na Merci, świecie. on mange d'abord. Ouais. Ah ouais. Merci. O, prawdziwa. Prawdziwa. Ty, ale naprawdę, Tak, prawdziwa. Ty, ale jaja. Prawdziwa. Prawdziwa, to ja sobie żartowałem. Więc rybki prosto z morza wyglądają następująco. Ta tu wskoczyła jakoś, ale chyba zaczyna już troszkę się psuć. Ale nie zamawiamy jej. Ty, ja sobie zażartowałem, myślałem, że to jest ozdoba. A to naprawdę. A to prawdziwa ozdoba. Salam alaikum. Patrzcie, patrzcie. Na zewnątrz sobie usiądziemy, nie? Tak, no. No będzie klimacik fajny. Troszkę wieje. Tak, troszkę wieje dzisiaj. A teraz w ogóle chyba jest sezon też taki na wiatr. Jest, bo jest grudzień, nie? Tak, grudzień no. już jest Kiedy taki kiedy najlepsza pora, żeby przejść do Senegalu? Powiem Ci, że pod kątem temperatury, no to czerwiec, takie te miesiące letnie, no to jest ciężko. No. W maju też zaczyna się pora deszczowa, która teraz trwała no, prawie 4 miesiące, więc tak naprawdę właśnie taki styczeń, początek roku jest najlepszy. No i teraz pod względem temperatury to jest idealnie po prostu. Tak. Ani zimno, ani ciepło. Tak. Jest idealnie. A to jest wyspa Ngor, na którą będziemy płynęli, jak widzicie, dosłownie 5 minut łódeczką. Dokładnie tak. Nieduża wyspa, to jest też Mekka surferów w Senegalu. To jest Tutaj przyszedł sobie mały wsiutek. Cześć, maluchu. Salut, ça va? Obiadek, krewetki, tygrysie. O, głowa odpadła. W pięknym miejscu jesteśmy. Trochę pogoda średnia, ale i tak jest bardzo ładnie. Chłopaki trenują. Dobra, idziemy łapać łódkę, takie taksi i ruszamy. W ogóle możecie zobaczyć, wszędzie na plaży stoją łódki. No i przepływają ludzie za parę złotych. Tam też troszkę pozwiedzamy tą wysepkę. Kurczę, szkoda, że taka pogoda dzisiaj jest, jaka jest. Tak trochę szaro-buro wygląda. W ogóle to jest piękne miejsce podobno. Takie właśnie fajne, żeby sobie zobaczyć dzisiaj, jak jest ładna pogoda, ale no nic nie zrobimy, no jest jak jest. Dobra, tu jest łódka. Jedni przypłynęli, drudzy płyną. A miejscowi taką mają, chyba że po prostu płyną na ryby, ale raczej nie, chyba też przypływają po prostu. Dobra, co ciekawego o tej wyspie? Gdzie płyniemy? Teraz tak, ta wyspa, szczerze mówiąc, to jest takie, nie wiem jak to określić, ale taka mała oaza po prostu pośród zatłoczonego Dakaru. Można sobie tutaj skoczyć, wypocząć. Są fajne knajpki, przyjemna plaża. Generalnie jesteśmy w dzielnicy Almadi i to jest część dzielnicy Almadi. Tak jak wspominałem, zamieszkanej przez grupę etniczną Lebu. Jak widzicie dookoła pełno łódek, to oni są tą grupą, która zajmuje się głównie rybołówstwem na wybrzeżu. Dobra. Czyli to jest takie miejsce, gdzie ludzie po prostu jadą sobie wypocząć, tak? Tak, jadą sobie wypocząć. Tutaj też oni są w ogóle, na tej wyspie nie ma policji, to jest taka mała wysepka. Oni tutaj wszystkie sprawy załatwiają pomiędzy sobą po prostu. Tak. Ale w wielu miejscach takie zjawisko występuje na świecie.
I co wielu w ogóle sławnych ludzi z Afryki, ale nie tylko, kupowało sobie też nieruchomości tutaj. Aktualnie chyba raper Niska, taki francuski raper, tutaj kupił sobie jedną chatę. No i tak to wygląda. No i oprócz tego to jest taka mekka surferów, na pewno chłopaki będą surfowali, bo widzę, że warunki chyba są dobre, żaden ze mnie surfer. Ale... Surfowałeś kiedyś? Surfowałem, ja też. surfowałem. No. Ale ciężko, co? I to powiem Ci w paru miejscach na świecie. No. Zajawa, ale to stary trzeba dużo pracy. Tak, no ja w sumie na Bali kiedyś, na Sri Lance parę razy, w Tajlandii parę razy, ale nie jest lekko. Nie. Jak komuś się wydaje, że po prostu wstajesz i płyniesz, to jest w dużym błędzie. Zdecydowanie nie. A tutaj są trudne warunki, bo są też skały, ale jest tu paru mistrzów też z Senegalu, nie? Paru mistrzów z Senegalu i naprawdę jak widziałem ostatnio, jakie to są koty, to głowa mała. Co pytał pan? Bo mówię, że nie, ja ich oprowadzę. On tutaj mieszkasz, a ja mówię, nie, ale byłem tutaj. A, to bar, muzyczka. Tak, tu są takie klimaty, wiecie. Troszkę reggae, troszkę śmieszny papierosek. Patrzcie, jakie ładne miejsce. Gość mi opowiadał, że właściciel tej chaty nie był tutaj od kilku lat i tak... A to nie jest hotel, to jest dom czyjś? Dom. Wow, To jest czyjś dom. Wow. No i oni byli, wiesz, z nim w stałym kontakcie i tak dalej i trochę nie wiadomo, co z tym gościem. To jest dom, to są w ogóle właśnie z tych, zbudowane z tych skał. No. W dużej części jest ten dom. Jadłeś kaktusa? Lubisz? Lubię, no. A tutaj też jest dom, całoroczny dom, O. w którym mieszka rodzina. A tak se postawili po prostu? Tak se postawili, nikt ich stąd nie goni. Też widać, pan jest miłośnikiem Boba Marleya. Bob Marley wiecznie żywy. Tak jest. Bomboklat. Patrzcie, tutaj jest chata, która jest... Która jest statkiem. Dosłownie. Możemy sobie ją obejść. Wow. Ale sobie ktoś wymyśla, to jest hotel w środku? Teraz to jest... co to jest? Jakaś artystyczna miejsce, ale nie wiem co tutaj. Ty, ale sobie ktoś rozkminiał, ty. Ale ktoś sobie... Ktoś miał fantazję. Ktoś miał fantazję i to mocną. I zamiłowanie do morza. No, to na pewno. Morskich przygód. Ktoś miał fantazję zostać statkiem kapitanem statku. Kapitanem statku i statkiem kapitana. Biednym. Nie no. Mnóstwo odniesień do popkultury na ścianach, tak jak zobaczycie tu i tam. Mnóstwo postaci, które jakby wykreowały nasz świat tak naprawdę. Nie tylko z Afryki, ale z całego globu. Dobra, wbijamy do środka, bo zauważyliśmy po zdjęciach, że tam naprawdę bardzo ładnie wygląda. Zobaczcie. O, psujemy komuś randkę. Oho, serio. Chyba serio psujemy komuś randkę. No. Zobaczmy. Dobra, tak z kąta. Zobaczcie, jak tu ciekawie wygląda wszystko. To jest hotel. Porobione. Na górze przejście. Hotel wewnątrz statku. Actually... Człowiek, który z 20 lat spędził w więzieniu. Więzień polityczny. W sumie można powiedzieć, był więźniem politycznym. Był, bo tak, tak trzeba powiedzieć, nie? Nazywając rzeczy po imieniu, no to tak. tak. No. Nie no, przeciekawie jest to zrobione wszystko. Ktoś miał taką wizję artystyczną. Nie, bez kitu, że widzisz, że nic się nie ogranicza No. po prostu. Fantazja. Fantazja mocna, naprawdę. Mocna, no. I wiesz, to wszystko wygląda tak, jakby było tak posklejane. Taka nic z gruchy, abstrakcja nic z pietruchy, mocna. a tak naprawdę jakoś całościowo się komponuje fajnie. Tak. Tu są szkółki surferskie też. No, ale też dla kozaków, a przy tych skałach tam surfować, nie, to tutaj już byle surfować to nie to- dał rady. Jakby... No nie tylko, bo oni tam też na inne spoty jeżdżą. Aha, no bo stąd okej. wyjeżdżają, wypływają pewnie. O, tutaj dużo Europejczyków właśnie przyjeżdża tutaj na surfing też. Bo podobno warunki są fajne. No i patrz, jaki spocik, żeby sobie posiedzieć i poobserwować. Chłopaki będą surfować zaraz. Próbować, Próbować, nie że może muszę być. być system, przejść takim czymś.
ale się nie udało. Oj, patrzcie, przyszliśmy akurat na zachodzik. A kawkę, piwko. Kolacyjkę, piwko. Pięknie. Pogoda dzisiaj nie była najlepsza, ale zachodzik się kompletuje. No, dokładnie. Dobra, płyniemy już z powrotem. Nasza łódka nie przymknęła, musimy dopłacić. No i patrzcie, gdzie na zakupki idziemy. Auchan. Francuska marka. No i chłopaki już pojechali. Powiem wam, jaką miałem sytuację. Szliśmy koło wody. Potknąłem się oczywiście, telefon mi wpadł do wody, mikrofon zatopiony cały, a telefon miałem takiego farta, że oparł się o kamień i wpadł mi do połowy. Czekajcie, co to? A wpadł mi do połowy, ale na szczęście stroną, nie tą, gdzie się ładuje, tylko drugą i wszystko działa. Także idealnie mi się udało. Ale mikrofony nie działają niestety. Muszę coś kombinować. To by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję bardzo. O, nie wiem, czy mam fryzurę ładną. Dziękuję bardzo, że oglądaliście. Jeśli ktoś jest zainteresowany, wbijajcie na dół w komentarzach, w opisie. Macie link do Instagrama Gamu. Gamu jest naprawdę świetnym gościem, znamy się parę lat. W ogóle sobie przypomniałem dzisiaj, w jakich okolicznościach nasza walka się nie udała, bo ja myślałem, że po prostu ona się nie udała, bo się nie udała. A okazało się przecież, że ta walka już była dogadana i Gamu rękę złamał wtedy. I oni mi zrobili wtedy rewanż z Alanem. I tak to wtedy było. No, a później już tak koniec końców się tak zakolegowaliśmy, że powiedzieliśmy, że nie chcemy razem ze sobą walczyć i jesteśmy naprawdę dobrymi kolegami. Dobra, to by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie. Zostaw subskrypcję. Lecimy po 700 000, a w przyszłym roku po 1 000 000. Pozdro. عانينا كتير من هذا الفساد عذابنا يزيد من الاستغلال عانينا كتير من هذا الفساد عذابنا يزيد من الاستغلال هذه ثورات في أفريقيا اليوم